28 listopada 2019 roku na zaproszenie Politechniki Częstochowskiej wzięliśmy udział w konferencji IT Academic Day, na której przedstawiliśmy prezentację pod tytułem Modowanie gier komputerowych na przykładzie Gotika. Podczas prezentacji przybliżyliśmy słuchaczom temat modowania gier komputerowych. Opowiedzieliśmy o modowaniu Gotika i pokazaliśmy na konkretnym przykładzie, jak zrobić własny projekt moda do drugiej części gry. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji. Poprowadzi ją Krzysztof Kisioj-Jura, programista narzędzi w zespole dziejów Corinis, kierujący projektem Daedalus Compiler. Prezentację spoza Częstochowy lub okolicznych wiosek, polubi i udostępni post, ten może liczyć na kanapkę z Subwaya i tutaj powinien gdzieś być organizator, tam jest. Wystarczy się do niego zgłosić i dostaniecie taki mały pakiecik. No dobra. Ja dzisiaj przyjechałem do Was z tematem o modowaniu gier komputerowych na przykładzie Gotika. Zanim zaczniemy, to chciałbym powiedzieć kilka słów o sobie. Nazywam się Krzysztof Jura, mieszkam obecnie w Częstochowie, w dzielnicy Parkitka, więc miałem dość niedaleko. I moja przygoda z programowaniem rozpoczęła się w 2007 roku od tworzenia prostych gier 2D na taką platformę Beyond. Od ponad 6 lat jestem programistą zawodowo. Tworzę głównie aplikacje internetowe, zarówno od strony backendu, który piszę w Pythonie, jak i od strony frontendu, który oczywiście piszę w JavaScriptie. Oprócz tego, że programuję, to też uczę programować od lat, zarówno prywatnie, jak i w różnych szkołach programowania. Jestem założycielem PyChestu, czyli częstochowskiej społeczności programistów Pythona i obecnie w ramach tej inicjatywy na Politechnice Częstochowskiej w co drugi wtorek o 17 prowadzę darmowe zajęcia z Pythona. Oprócz tego jestem programistą narzędzi w takim projekcie jak Dzieje Corinis i mam pytanie, czy ktoś z Was, kto w ogóle słyszał o dziejach Corinis? Niech podniesie rękę. Widzę, że dużo rąk, jest w górze, fajnie. O tym projekcie powiem za chwilkę troszkę więcej, natomiast chciałbym prezentację zacząć od tego, bo ona jest o modach, co to w ogóle jest mod. Idąc za angielską Wikipedią, mod jest to po prostu modyfikacja gry komputerowej wykonana przez fanów, która zmienia ją w jednym lub w większej liczbie aspektów. I mody mogą różnić się wielkością, mogą to być jakieś małe mody, które zmieniają jakiś jeden model, dodają jakiś pancerz, albo mogą być to mody, które kompletnie zmieniają rozgrywkę, dodają nową fabułę, albo po prostu rozszerzają starą. Jak się robi mody? Ogólnie do gier, niekoniecznie do Gotika. Mody się robi w taki sposób, że po prostu twórcy tych gier udostępniają pewne narzędzia do tworzenia tych modów. Tak jest na przykład w przypadku Gotika, ale czasami jest tak, że te narzędzia albo ich nie ma do jakichś gier, albo nie są wystarczające i wtedy się zaczyna zabawa, bo taki model sobie siada i musi przeanalizować plik binarny, ten wykonywalny, execa w jakimś programie do analizy typu IDA Pro i samemu pisze patche do tego execa, które pozwalają później na tworzenie do niego modów. Jeżeli chodzi o tworzenie modów, to jest taka gra Age of Empires 2. Kto słyszał o takiej grze Age of Empires 2? No tu już prawie cała sala. Ona pozwalała robić mody i generalnie pewien fan stworzył taki mod The Forgotten i się okazało, że ten mod był na tyle dobry, że Microsoft się zainteresował i uznał, że to już nie będzie mod taki fanowski, tylko to będzie oficjalny dodatek. I teraz się chyba nazywa Age of the Kings, o ile się nie mylę, ten dodatek. Była zmiana nazwy. Jeżeli chodzi o polskiego Wiedźmina, to w CD Projekcie pracują osoby, które robiły mody, chociażby do Wiedźmina II. I w ostatnim roku też jest taka głośna sytuacja, że pewien model zrobił prolog Wiedźmina 1 na silniku Wiedźmina III. Czy tam ta akcja, gdzie tam atakują bandyci z taką wielką modliszką i ten model również dostał pracę w CD Projekcie. Nawet są takie memy na internecie odnośnie tego, bo jak wiemy, tam była taka drama, że Andrzej Sapkowski dostał jakoś bardzo mało pieniędzy z tego Wiedźmina, z tego względu, że nie wierzył chyba w jego sukces i wziął kasę z góry, jakieś niewielkie pieniądze, zamiast wziąć z tego procentów, no i teraz byłby milionerem, gdyby wziął procenty. Znaczy jest chyba milionerem, ale miałby z tego miliony. Teraz przejdziemy do modowania Gotika, ale zanim zaczniemy, no to jeszcze chciałbym Wam przekazać trochę historii Gotika. W 1997 roku
zaczął powstawać silnik Zenjin. Na początku się nazywał tak, jak ta nazwa przekreślona, ale twórcy zmienili nazwę. Ta nowa nazwa jest pewnego rodzaju pstryczkiem w nos dla Bethesdy, czyli firmy tworzącej serię Elder Scrolls, bo oni mieli silnik o nazwie X-Engine. No i Piranha Bytes uznało, że ich silnik będzie jakby miał kolejną literkę alfabetu, najwyższą jaką się da, żeby pokazać, że ich silnik jest lepszy. No bo tak zazwyczaj się robi, że jak jest następna literka alfabetu, to coś jest nowsze, lepsze i tak dalej. W 2001 roku, dokładnie 15 marca, została wydana niemiecka wersja Gotika, a w Polsce dopiero ponad rok później, czyli w 2002 roku. Gothic 2 w Niemczech ukazał się w 2002 roku, 29 listopada, a w Polsce 16 kwietnia 2003 roku. I tu jest, co ciekawe, Polska była jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym krajem, w którym ukazał się Gothic po prostu na dany kraj, zaraz po Niemcach. Po Niemcach. Później wychodzi dodatek Noc Kruka i w Polsce dopiero w 2005 roku, 20 stycznia, ale również jesteśmy jedni z pierwszych, o ile, albo nawet pierwsi. Generalnie, no, kto grał w Gotika? Kto grał w Gotika? Prawie cała sala. A kto słyszał o Gotiku? No to już będzie cała sala. Generalnie, no, w gry się, jak już zagramy w jakąś grę, no ile można grać, nie? Możemy przejść raz, drugi, trzeci, jak Gotika kilka razy przeszedłem, jedynkę, dwójkę. No już nie da się w to grać. No i teraz przychodzą z pomocą modyfikacje. Jeżeli chcemy dalej kontynuować naszą przygodę, no to możemy pograć w jakieś modyfikacje. I przez lata powstało bardzo dużo modyfikacji do Gotika. Nie jest to jakiś popularny temat wśród takich zwykłych szarych graczy. Natomiast chciałbym teraz przedstawić kilka takich bardziej może popularnych, jakichś takich bardziej wyróżniających się modyfikacji, które powstały w przeszłości. Pierwszą modyfikacją w ogóle, jaka wyszła do Gotika, jest niemiecka modyfikacja Die Bedrohung z 2002 roku. Co ciekawe, modyfikacja była tworzona 2 lata, więc teraz jak sobie można policzyć, że coś tutaj się nie zgadza, bo przecież Gothic wyszedł w 2001 roku. Otóż twórcy tego moda fanowskiego mieli po prostu dojścia do Piranha Bytes i pracowali nie na tej wydanej wersji Gotika, tylko na becie. Ta gra generalnie no, nie ma nic wspólnego z przygodami bezimiennego, to jest po prostu na tej samej mapce w Górniczej Dolinie jakaś inna przygoda i tutaj Die Bedrohung po niemiecku znaczy zagrożenie. W tym modzie zagrożeniem nie jest śniący. Co jest zagrożeniem, to możecie spróbować odkryć sami. W tym modzie są wykorzystywane też tekstury niewydane w Gothicu 1 z alfy i bety. W 2007 roku powstaje mod stworzony przez polską grupę Poziomkas o nazwie Mroczne Tajemnice. Wspominam go głównie dlatego, że jest to dość popularny w Polsce mod, który znacząco ingeruje w fabułę Gothica 1, dodaje nowe zadania, dodaje nowe obozy. Ten mod, oprócz tego, że jest zrobiony przez Polaków, to również posiada polski dubbing. Więc on jest, powiedzmy, nie jest to profesjonalny dubbing, ale jest całkiem znośny. W 2012 roku została wydana edycja rozszerzona, która nie ma jeszcze polskiego dubbingu, natomiast są prace, żeby zrobić ten dubbing. Jeżeli ktoś ograł Gothica 1 już dużo razy, już mu ten Gothic 1 już znudził się i tak dalej, to edycja rozszerzona będzie dla niego, bo ona nieznacznie modyfikuje świat, ale dodaje dużo nowych zadań, dużo nowych postaci tam, gdzie powiedzmy twórcy ich nie umieścili. Jak tutaj na przykład na ekranie mamy strażników niedaleko placu wymian, gdzie no po prostu oni w sumie pasowałoby, żeby byli tam w tym oryginalnym Gothicu. W 2014 roku mamy mod do Gothica 2 Złote Wrota, który również ma polski dubbing i dzieje się w krainie Jarkendar po wydarzeniach z Nocy Kruka. Również w 2014 roku mamy mod, to jest mod typowo graficzny, Elhiver Edition do Gothica 2, który zmienia, głównie chodzi o zmianę wizualizacji, czyli ulepszenie grafiki, podmianę tekstur i również zmianę mapy w taki sposób, żeby wszystko było ładniejsze, piękniejsze. Również są dodane jakieś nowe zbroje, nowe przedmioty i tak dalej. Są też nowe NPC, do których można gadać i nowe misje, ale nie ma tego jakoś za wiele. Głównie chodzi o tą oprawę nową wizualną. 2015 rok zostaje wydana modyfikacja Returning 2.0, czyli chyba największa, jaka kiedykolwiek została wydana modyfikacja do Gotika. Zostaje wydana w Rosji przez Rosjan. I w 2018 roku wychodzi takie już spolszczenie. Nie ma tam dubbingu, ale po prostu są dialogi na ekranie, widzimy po polsku. Ta modyfikacja jest olbrzymia, ona jest na 200 godzin rozgrywki. Generalnie ona znacząco zmienia w ogóle wszystkie systemy w tej grze.
mapy są tak olbrzymie, biegamy w tom i z powrotem powiedzmy godzinami. To jest modyfikacja, która jest bardzo często hejtowana, że w ogóle ona nie ma tego klimatu gotikowego. Z drugiej strony jest to idealna modyfikacja dla jakichś youtuberów, którzy nagrywają gameplaye, bo mogą na przykład cały miesiąc z nią grać i będą mieli po prostu content. Modyfikacje cały czas wychodzą, na przykład w 2019 roku taka dobra, aczkolwiek krótka modyfikacja od 6 do 10 godzin, Cienie przeszłości, gdzie tworzymy sobie naszą postać, wybieramy jak ma wyglądać i jesteśmy więźniem, który jest wrzucony za barierę tak jakby bezimienny, tylko tutaj akcja dzieje się kilka miesięcy przed wrzuceniem bezimiennego za barierę, a wszystkie wątki fabularne w fajny sposób łączą się z tymi z Gothica 1, nie ma tam żadnych nieścisłości. Dodatkowo twórcy dodali nowe systemy, jak na przykład budowanie domków, więc możemy się trochę poczuć jak w Simsach. No a w 2020 roku wyjdzie nasz mod Dzieje Korinis i tutaj chciałbym zwrócić uwagę, nie będę za dużo mówił o fabule, bo nie wiem ile mogę zdradzić, natomiast chciałbym powiedzieć, że w naszym modzie my stawiamy przede wszystkim na detale. Zaczynając od modelu świata 3D. Jak ktoś grał w Gothica 1, to tam były takie niedociągnięcia, że w Gothicu 1 się biegło i na przykład był jeden krzaczek raz na pół roku. Mogliśmy zobaczyć tam jakieś drzewka. No generalnie roślinność była słaba. W Gothicu 2 trochę to poprawili. My chcemy to wprowadzić na zupełnie nowy poziom. Jeżeli chodzi o zadania, misje jakieś takie specjalne, to nie chcemy, bo w większości modów często jest tak, że większość zadań to są misje typu przynieś coś, pozamiataj, zabij ileś tam potworków i tak dalej. My czegoś takiego nie chcemy. Chcemy zrobić, żeby te misje były troszkę bardziej zaawansowane, złożone z kilku etapów, a nawet jeżeli będą występowały jakieś proste misje w stylu przynieś ileś tam skór, nie wiem, wilka, to żeby to było jakoś fajnie uzasadnione fabularnie i żeby było okraszone fajnymi dialogami. Czym jeszcze nasz mod będzie się wyróżniał tym, że mamy profesjonalną obsadę dubbingową. Na tą chwilę około 100 aktorów dubbingowych współpracuje z nami i są to profesjonalni aktorzy, którzy również użyczali głosów w Gothicu 1 i 2. Co jeszcze ważne powiedzieć, że my tego moda robimy za darmo i obsada dubbingowa również całkowicie wspiera nas za darmo. I to były takie mody, powiedzmy, poważne, ale są też do Gothica takie mody mniej poważne, jak na przykład Ustawka z 2010 roku, gdzie wcielamy się w rolę kibola. Jesteśmy kibolem drużyny FC Brzoza i bijemy się z kibolami drużyny FC Jarzębina. No i generalnie tam możemy uderzać pałą, możemy pięścią, możemy jakimiś kastetami i tak dalej. No i no co, no, wystarczy pokonać, powiedzmy, wrogich kibolów i wygrywamy. W 2018 roku wychodzi Slender Mod, też taki ciekawie inspirowany inną grą komputerową, gdzie biegamy po lesie, musimy zbierać karteczki, zanim nas złapie Slenderman, czyli ta postać z takimi długimi kończynami. Oprócz takich modów gameplayowych są też wszelkiego rodzaju rozszerzenia, na przykład do silnika, które również wpisują się w wikipedyczną definicję modu, ale nikt tego nie nazywa modem. Przede wszystkim mamy taki projekt jak Gothic DirectX 11 w 2014 roku wydany przez użytkownika o nicku Degenerated, który wprowadza nowe efekty graficzne do Gothica i po prostu, no zresztą możemy zobaczyć na tym screenie, o ile widać, jak fajnie wygląda woda, jak się fajnie światła odbijają. Tekstury skały już nie są takimi płaskimi teksturami, tylko wszystko jest fajnie wypukłe, cienie dynamiczne, fajne, miękkie. Naprawdę to możemy sobie zainstalować i sobie po prostu pograć w Gothica 1, 2 razem po prostu z tym modem graficznym. Ten mod ma minus taki, że nie działa ze wszystkimi modami, więc niektóre mody będziemy musieli nadal ogrywać w słabszej jakości. I on jest szczególnie fajny dla osób, które nie grały w Gothica, bo ich ta kanciasta grafika odstrasza. Oprócz tego są gry oparte na tym Zenginie. I to są takie gry jak na przykład Gothic Multiplayer, czyli ktoś zmodyfikował execa gothicowego, dodał do niego funkcję multiplayera. Dużo osób dołącza się na jedną mapę, mogą tam się bić potworki. Potworki, by the way, dodano dopiero później, na początku przez kilka lat w ogóle tych potworków nie było. No w każdym razie też te serwery tego multiplayera są bardzo hejtowane z tego względu, że rozgrywka nie przypomina tej z podstawowych gier, z tego względu, że nie ma jakichś NPC-ów, które nam dają misje, nie chodzimy jakichś misji wykonywać od NPC-ów. Najpopularniejsze są tutaj serwery typu roleplay, że ludzie odgrywają, powiedzmy, rolę. Dostajemy misję, ale nie od NPC-a, tylko od, powiedzmy, innego gracza, który udaje, że tam jak zabijemy coś tam, no to on coś tam nam da. Troszkę jest nowszy projekt na tej samej zasadzie jak Gothic Multiplayer, czyli Gothic Online w 2015 roku powstał, jest nadal bardzo aktywny. Na ich stronie możemy zobaczyć listę serwerów i tam sporo osób nawet w to gra.
Oprócz tego troszkę moderów uznało, że Gothic, ten silnik z Engine jest troszkę już taki leciwy, stary i że warto by zrobić go od nowa, żeby moderzy po prostu mieli lepsze narzędzie do pracy. Oprócz tego jeszcze takim głównym celem było wyeliminowanie wszystkich błędów. Czasami jak gramy w Gothica albo w jakiegoś moda, to nam się wywala do pulpitu bez powodu. No i Engine został zrobiony dla starych systemów i są reimplementacja open source. Pierwszy projekt to jest projekt Regot, który został rozpoczęty przez użytkownika Degenerated, czyli tego samego, który zrobił DirectX 11. I on jest stworzony już w całkiem zaawansowanym stadium. Możecie sobie zobaczyć na GitHubie, mają też YouTube'a, tam jest progres z tego projektu. Mamy też projekt Open Gothic, który jest taką troszkę konkurencją dla Regota i on jest robiony przez jedną osobę i ja się dziwię, czemu oni sobie po prostu nie połączą sił. No dobra, powiedziałem trochę o modach. Jak zagrać w ogóle w mody? Co potrzebujemy, żeby zagrać w moda? Gothica, no oczywiście, nie? Najlepiej oryginalnego, nie piracimy, nie? Ściągamy ze Steama, najlepiej albo z GOGa. Później potrzebujemy, jeżeli mamy Gothica 2, tak zwanego patcha, który się nazywa w środowisku gothicowym wersją raportową. Następnie Player Kit, czyli taki program, dzięki któremu będziemy mogli mieć zainstalowanych kilka modów i po prostu wybierać sobie z okienka, którego moda chcemy w danej chwili uruchomić. I System Packa. System Pack to jest też takie usprawnienie do silnika, które powoduje, że Gothic powinien działać na nowszych systemach operacyjnych, no bo to jest gra z 2003 roku, drugiego, jeżeli chodzi o jedynkę, no i nie została stworzona pod Windowsa 7, 8 czy tam 10, więc musimy mieć tego System Packa, żeby go odpalać na nowszych systemach, plus żeby odpalać z wyższymi rozdzielczościami. Player Kit wygląda tak, że jak sobie zainstalujemy moda, to po prostu wybieramy sobie go z listy, no i play the game. Jest jeszcze alternatywa dla Player Kita, taka troszkę nowsza, się nazywa Spine. To jest trochę taki Steam do modów gothicowych. Tam sobie rejestrujemy się, logujemy się, zakładamy konto. Wyszukujemy sobie w bazie danych modów, moda, który nas interesuje. Są prawie wszystkie popularne mody. Ściągamy jednym przyciskiem, uruchamiamy jednym przyciskiem. Co więcej, jeżeli mamy tego Spine'a, to mody możemy dostawać osiągnięcia w modach. Czyli może się okazać, że logujemy się do jakiegoś moda, on jest podpięty pod Spine'a, zabijemy na przykład 20 ścierwojadów, dostajemy osiągnięcie zabójca ścierwojadów. I to będzie widać na naszym profilu w Spine. Dodatkowo w Spine widać, ile czasu graliśmy w jakiego moda i niektóre mody mają też specjalne rankingi. Dobra, no to tyle by było o samych modach, ale teraz zróbmy jakiegoś moda. Co potrzebujemy? Gothic 2 Mod Development Kit, no, czyli narzędzie od twórców, które nam rozpakowywuje wszystkie asety potrzebne do zrobienia moda. Wszystkie asety, czyli pliki graficzne, dźwięki, tekstury i tak dalej, one są spakowane w taki format VDF. To jest taki wewnętrzny format gothicowy, no i tego się nie da otworzyć żadnym znanym nam programem. Dlatego potrzebujemy Gothic 2 Mod Development Kit, który nam pomoże wypakować te asety. My będziemy później te asety modyfikować, zmienimy sobie na przykład jakąś teksturę, odpalimy Gothica, okaże się, że postać ma zmienioną teksturę. Tutaj możemy podczas instalacji wybrać, które rzeczy chcemy rozpakować. Możemy rozpakować skrypty, światy, tekstury, animacje, efekty dźwiękowe itd. Jeżeli chodzi o skrypty, ponieważ w Gothicu, jak i w innych grach, mody się programuje, pisze się w językach skryptowych. Gothic ma do tego oddzielny język skryptowy, o którym jeszcze powiem. No. Jak już zainstalujemy tego Gothic 2 Mod Development Kita, to jeszcze musimy polskie skrypty, bo on domyślnie nam instaluje skrypty w języku niemieckim. Więc jeżeli nie chcemy, żeby do nas Xardas mówił po niemiecku, no to potrzebujemy tych polskich skryptów. Dobra, gdzie w ogóle zacząć? Co możemy zacząć? No pierwsza sprawa, najłatwiejsza. Możemy sobie zainstalować jakiś program do obróbki grafiki 3D i plugin KRX Imp-Exp, w skrócie Kerax. I dzięki temu pluginowi będziemy mogli wczytywać modele gothicowe, które są w formacie 3DS, ale to nie jest ten format 3DS znany przez grafików 3D, to jest format, który po prostu tak samo się nazywa, ale jest innym formatem, więc potrzebujemy specjalnego pluginu, żeby te światy w nim tworzyć. No i jak sobie taki świat wymodelujemy, stworzymy, to co dalej? Dalej okazuje się, że w folderze z Gothiciem mamy taki program Spacer 2. Jest to edytor światów, w którym możemy na model naszego świata nakładać różne obiekty. No nie wiem, drzewka, krzesła, jakieś obiekty interaktywne typu skrzynie i tak dalej. Ten format Zen, on może być w kilku różnych postaciach, może być nieskompilowany i wtedy po prostu on zawiera informacje, jakie pliki 3DS, czyli jakie modele są i w których miejscach
i jeszcze jakie mają właściwości. Ale ten format można skompilować, bo Gothic jakby czyta tylko ten skompilowany. No i w tym formacie już nie ma tych odnośników do tych modeli, bo te modele są już zawarte w tym pliku Zen skompilowanym, przez co rozmiar tego Zena skompilowanego jest dużo większy. Więc no to plusy i minusy. Jakie obiekty możemy wstawiać w Spacerze? Przede wszystkim zwykłe statyczne obiekty, takie jak trawka, jakieś grzyby, jakieś krzaki, przez które sobie możemy po prostu przechodzić. Mogą to być statyczne obiekty, które mają kollajdera, czyli kolizję, przez które nie możemy przejść, tak? Jakieś właśnie skrzynie, jakieś pniaki, jakieś meble i tak dalej. Mogą to być start pointy. Zazwyczaj na mapce będzie jeden albo ewentualnie kilka start pointów, ale start point jest to miejsce, w którym rozpoczynamy grę. Tu jest akurat start point wieży Xardasa, więc my nie musimy tam w skryptach rozgrywki pisać, gdzie zaczynamy, w którym dokładnie miejscu, bo po prostu on szuka nam start pointu i nas tam teleportuje. Mamy waypointy. Co to są waypointy? Waypointy to są takie punkciki, które możemy tworzyć i tworzyć taką siatkę, taki waynet. To jest siatka, po której chodzą postacie niezależne. Czyli wszystkie, no nie wiem, Diego, Milton i tak dalej, one wszystkie chodzą po tej siatce. I to działa tak, że jak postać coś robi, to zazwyczaj ma ustawione, że ma to robić w jakimś waypoincie. I później na przykład o 10 ma, nie wiem, w waypoincie siedzieć powiedzmy na ziemi, a później w innym waypoincie o godzinie 15 ma iść, powiedzmy, umyć twarz w jeziorku, no to on sobie chodzi właśnie po tych czerwonych liniach. Widzicie, dobra. I teraz jeżeli byśmy popełnili błąd i na przykład postawili domek na środku takiej czerwonej linii, to może być pewien problem, bo NPC nie będzie mógł po prostu przejść, no bo tam będzie domek, no nie, bo on chodzi po tej linii. Dalej mamy tak zwane free pointy, inaczej spoty, które znajdują się zazwyczaj blisko waypointów. I to jest po to, że w Gothicu, jak pamiętamy, te NPC są jakby, one o różnych godzinach robią różne rzeczy, to są tak zwane ich rutyny dniowe i na przykład jest tak, że NPC gdzieś idzie i siada na, nie wiem, na ławeczce, albo idzie gdzieś i siada przy ognisku, albo idzie gdzieś i na przykład gada z innym NPC-em. I po to są free pointy, że w tych free pointach mówimy, one znajdują się blisko waypointa, gdzie mają, jeżeli na przykład mamy free point, specjalny free point do siedzenia przy ognisku. Jeżeli blisko podejdzie NPC i my mu każemy siedzieć przy ognisku, to on zajmie pierwszy wolny free point i tam sobie po prostu usiądzie. W grze to wygląda tak, że jak sobie odpalimy, słabo widać, tutaj miało być ognisko i 3 free pointy, w których można było sobie siedzieć. Tam nie widać już tego, ale tam 2 NPC-ów siedzi. Tutaj mamy takie free pointy, w których NPC po prostu stoją i podnoszą coś z ziemi, czyli po prostu ci zbieracze podnoszą jakieś zboże i tak dalej. Mamy free pointy roam, czyli do szwendania się jakichś potworków albo na przykład owiec. No i to jest po to, że generalnie jak mamy potworka, to troszeczkę dziwne byłoby, że on dopiero by na przykład zwracał uwagę na nas i był nieruchomo, dopóki my nie podejdziemy. W sensie on powinien gdzieś sobie chodzić, nie? I po to są te free pointy, więc on po prostu sobie chodzi od free pointu do free pointu i przez to cały świat gotikowy wydaje się taki żywy, no bo potwór nie czeka na nas i nie stoi w miejscu. Mamy też takie free pointy small talk. One występują zawsze parami i to jest po to, że jak postawimy takie 2 free pointy i powiemy 2 NPC-om, że one teraz mają wykonywać rutynę small talk, czyli powiedzmy pogawędka, to te NPC stają w tych free pointach i po prostu sobie gadają, nie? Nie wiem, jak graliście w Gothica, to pewnie słyszeliście tam w tle na przykład czasem takie jakieś odgłosy, nie wiem, kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej, albo tego typu rzeczy, no to właśnie znaczy, że stoją 2 NPC i są w tych small talkach, w tych free pointach. Oprócz tego na mapie możemy mieć dźwięki oznaczone takim głośniczkiem, które po prostu jak podejdziemy na przykład do wody, no to słyszymy odgłos płynącej rzeki. Mamy obiekty 2D, tekstury możemy bezpośrednio wstawiać na mapę i to jest takie śmieszne, bo wydaje się, że to jest 3D, ta świeczka, ten ogień świeczki, a to jest 2D. To jest tak, że to jest taki płaski obiekt i w zależności od tego, gdzie nie staniemy, to on zawsze jest przodem do nas, nie? Tak jak w starych grach 3D. Mamy obiekty PFX, czyli takie obiekty cząsteczkowe i to jest na przykład jakieś mgła, ognisko i tak dalej, również możemy je wstawiać. Itemy, które możemy sobie podnosić, typu grzyby, zbroje, jakieś miecze i tak dalej. Obiekty interaktywne typu stół alchemiczny, jakiś kociołek, jakaś, nie wiem, szlifierka, wiadro z wodą, którego używamy do robienia mieczy. Są obiekty interaktywne takie bardziej wyspecjalizowane, jak na przykład skrzynki,
które no, otwieramy, tam pamiętamy lewo, prawo, łamią nam się wytrychy i w środku mamy jakąś nagrodę. Tą nagrodę też, to jakie itemy są w środku również w Spacerze możemy sobie zdefiniować. Mamy drzwi, to jest specjalny obiekt oraz mamy łóżka, które jak zobaczycie, nie wiem czy widać, one są typu drzwi w Spacerze. Czyli jakby łóżka są drzwiami wszędzie, mimo że jest specjalny Spacer, że da się dodać obiekt typu łóżko, ale to nie działa, więc się używa obiektów typu drzwi do robienia łóżek. Co ciekawe, jak my dodajemy w Spacerze nowy obiekt, to musimy jeszcze powiedzieć, jakiego 3DS-a, czyli jaki model on ma, no nie? Są jeszcze jakieś switche, że jak naciśniemy tu akurat przycisk wieży Xardasa, to tam się otwierała taka kratka, czyli po naciśnięciu przycisku coś się dzieje, nie? W tym przypadku po naciśnięciu tego przycisku on jest połączony z takim obiektem, zaraz Wam pokażę w jaki sposób. I to jest fajne, że jeżeli mamy takie dwa obiekty połączone, to widać taką niebieską linię od tego przycisku do tego obiektu, z którym on jest połączony, na który on oddziaływuje. Tutaj akurat ta niebieska linia się schowała pod ziemię, ale ona tam jest gdzieś. I on był połączony z takim obiektem typu Mover Object. To są obiekty, takie animacje, które mogą mieć kilka klatek. Mover Object, akurat ta klatka ma dwie animacje, zamknięta, otwarta. I teraz kiedy my wciskamy przycisk, to jest taki wyzwalacz, że ta klatka się po prostu otwiera, jest druga klatka jest. Tylko to się dzieje oczywiście płynnie, a nie tak, że zamknięta, otwarta od razu. Innym typem takiego movera jest na przykład młyn. To jest młyn? Nie. Wiatrak. Są też takie triggery, które na przykład jak ustawiamy sobie gdzieś na mapce, że jak na przykład NPC w to wejdzie, no to na przykład wykona się, albo otworzy się jakaś brama, albo na przykład wykona się jakiś skrypt, który mamy sobie w naszych skryptach. Jakie są przydatne narzędzia i w ogóle zasoby do wobowania, bo tak się nazywa wstawianie tych obiektów na mapkę? Przede wszystkim Model Datenbank na niemieckiej stronie World of Gothic. To jest zbiór jakichś modeli, światów, tekstur i tak dalej, które nam się po prostu przydadzą, jak chcemy dodać jakąś na przykład nową zbroję do naszego moda. Oprócz tego na stronie jcolonies.org/dev WebBuilder mamy WebBuilder katalog, który jest bardzo, bardzo przydatny, bo my te wszystkie obiekty, te krzesła i tak dalej, my je wstawiamy po nazwach 3DS-a, a później nadajemy im odpowiednie atrybuty i no, generalnie nie zapamiętamy wszystkich nazw, wszystkich modeli, więc sobie bierzemy taki katalog, wybieramy sobie kategorię tutaj i szukamy wizualnie. Na przykład interesuje nas, nie wiem co to jest, ryżówka chyba jakaś i to jest kod, widzimy, że to jest tam na górze po tutaj, jest ITFO BUS 01-3DS. No i teraz wiemy, że jak chcemy ryżówkę tam wstawić, czy tam, nie wiem co to jest, piwo, no to używamy tego kodu. Mamy też to samo do PFX-ów, czyli jak się nazywają na przykład ogień, jak się nazywa pochodnia i tak dalej. Do obiektów dynamicznych, oprócz tego, że mamy informacje o modelu, z których one korzystają, to mamy też taki katalog, który nam mówi jeszcze, jakie mają mieć atrybuty, żeby to zadziałało, nie? Na przykład tutaj jest łóżko, który musi mieć taki atrybut onStateFunds sleep a bit. Sleep a bit to jest funkcja w naszych skryptach, która się wykonuje, wyświetla nam taki okno do wyboru, nie? Czy chcemy spać do rana, do południa, do wieczora, czy do północy. No dobra. Stwórzmy naszego moda, zaprogramujmy, napiszmy jakieś skrypty. W jakim języku programowania to robimy? Pewnie w jakimś C# może, nie? Nie. W Dedalusie. Teraz, co to jest Dedalus? No to jest język skryptowy, nikt pewnie nie słyszał, kto się nie zajmuje Gothiciem, bo to jest język skryptowy stworzony przez studio growe Piranha Bytes na potrzeby właśnie pisania modów do Gothica. I teraz on jest troszkę, ma dużo ograniczeń. Na przykład on jest bardzo podobny składniowo do C, ale na przykład nie wspiera w ogóle pętli. Nie ma pętli. Najbardziej skomplikowana instrukcja to jest if, no nie? Czyli zwykła instrukcja warunkowa. Jeżeli chodzi o tablicę, to nie możemy odwoływać się do elementów dynamicznie, przecież z jakąś zmienną, tylko zawsze musimy tam dawać stałą w nawiasach kwadratowych. Więc przez to, że on ma takie ograniczenia, to moderzy wpadli na pomysł, że stworzymy Icarusa, czyli tak zwany pakiet skryptowy, który będzie nam rozszerzał możliwości silnika. Bo się okazało, że twórcy Dedalusa zostawili taki backdoor. Nie wiem, czy specjalnie, czy nie, ale za pomocą Dedalusa można napisać odpowiedni kod, który będzie mógł dowolne komórki w pamięci RAM odczytywać i zapisywać na nowo. Czyli teoretycznie, grając w moda gotikowego napisanego w Dedalusie, możemy się zainfekować wirusem. Tak samo jakbyśmy odpalali jakiegoś execa, bo możemy po prostu pamięć RAM modyfikować. Icarus
ten projekt wykorzystuje ten fakt i po prostu nadpisuje odpowiednie funkcje silnika jakimś swoim kodem i dzięki temu, korzystając z Icarusa, możemy robić rzeczy, możemy w zasadzie zrobić wszystko. Takie rzeczy, które nam się wcześniej w modowaniu nie śniły. Dodatkowo jest jeszcze taki pakiet Lego, który nam daje tam bardzo dużo wbudowanych funkcji, od razu gotowych, które możemy w naszych modach używać. Natomiast Icarus mitologiczny miał taki problem, że leciał sobie za wysoko, no i koniec końców spadł do wody. Tutaj widzimy jego nogę, to jest obraz Petera Bruegela starszego. Pewnie kojarzycie tam, nie wiem, z języka polskiego albo ze szkoły. Generalnie trochę modelów uznało, że wykorzystywanie Icarusa, czyli błędów w silniku i modyfikowanie i zapisywanie pamięci RAM w ten sposób jest czymś złym. I raczej to trzeba zrobić w inny sposób i powstał najpierw projekt AST, teraz obecnie projekt Union, który on działa troszkę inaczej. Również rozszerza możliwości języka Dedalus, ale w inny sposób. Otóż my dodajemy nowego patcha do gry Gothic 2, powiedzmy exe i później możemy pisać nasze własne pluginy części moda w C++. Jest na przykład model, który zrobił sobie w Gothicu taką tablicę ogłoszeniową jak z Wiedźmina, że podchodzimy sobie do tablicy, klikamy tam jakiś, nie wiem, kontrol, wyświetla nam się po prostu tablica i bierzemy sobie z niej jakieś tam ulotki i możemy tam dostawać zadania. Nie ma rzeczy niemożliwych przy wykorzystaniu tego Uniona. W zasadzie możemy całkowicie przekształcić Gothica w całkowicie nową grę. Dobra. Stwórzmy moda. I teraz chciałbym Wam puścić małe wideo, bo stworzyłem takiego małego moda z jednym prostym questem. Chciałbym go Wam zaprezentować, a później Wam pokażę, jak do tego dojść, jak to zrobić. Dałoby się na chwilę zgasić... Halo? Halo? Czy dałoby się zgasić światło? Tutaj będę musiał troszkę przywinąć i puszczę dźwięk. Włączę. Czyli tworzymy sobie NPC, Lord Aragorn, i on nas zagaduje. W sensie my nie zagadujemy tego, on do nas zagaduje pierwszy i podbiega do nas. Następnie mamy opcję dialogową, czego chcesz. Nie ma innych opcji dialogowej, wybieramy ją. Czego chcesz? Tutaj jest, może niektórzy słyszą tutaj w bliższych rzędach, dubbing mój własny, który nagrałem w Audacity. Dubbing musi być w plikach WAV, no ale nieważne. Dodatkowo mamy nowy wpis w dzienniku. Co to za wpis? Zaraz się dowiemy. Dowódca kazał mi pilnować tego młyna, ale nie zostawił nic do picia. Mam do ciebie prośbę. Przynieś mi butelkę mleka. Czyli widzimy, że jemu się chce pić i po prostu chce, żebyśmy mu przynieśli butelkę mleka. Jeszcze mogliśmy zauważyć, że jego tekstura na twarzy jest zmieniona, ma trzecie oko jak ten Shinhan z Dragon Balla. I dostaliśmy po prostu teraz taką misję, że musimy mu tą butelkę mleka przynieść. Patrzę, co da się zrobić. No i już nie mamy żadnych opcji dialogowych, ale teraz możemy do niego jeszcze zagadać. Jak do niego zagadamy, to on nam odpowie od razu jedną z dwóch losowych opcji dialogowych. Zaraz zobaczymy. Hej, ty! Mleko, mleko! Albo druga opcja, to Hej, jest ty! losowo. O, ile bym dał za łyk ciepłego mleka? No dobra, no to teraz co? Musimy gdzieś mieć mleko. Ja sobie to mleko wcześniej postawiłem za młynem, żeby mieć blisko. No i teraz idę i mu dam to mleko. Zobaczymy, co się stanie. Mleko, mleko! Mam mleko. Widzimy, że wyświetlała się opcja dialogowa mam mleko. I dostaliśmy od razu doświadczenie, nowy wpis w dzienniku, więc prawdopodobnie zadanie zostało zakończone. No i jako, że dostaliśmy doświadczenie, to też nowy poziom dostajemy. Oj, nosie! Oddaliśmy mleko, koleś się rozgląda, czy nikt mu tego mleka nie ukradnie, a potem to mleko wypija. Tego mi było trzeba. Gdyby nie ty, nie wiem, co by się ze mną stało. Przyjmij w nagrodę 50 sztuk złota i tą starą zbroję. No i dostaliśmy starą zbroję paladyna i 50 sztuk złota. I po wszystkim, jak on wypił to mleko, to zmienia mu się rutyna, czyli on zaczyna tańczyć.
wcześniej sobie stał nieruchomo z rękami, a teraz zaczyna sobie tańczyć. On miał tańczyć w innym miejscu, więc zaraz się skapnie, że miał tańczyć w innym miejscu i się wróci do tego miejsca, gdzie miał tańczyć. No i teraz sobie zaczyna tańczyć. I teraz jeszcze Wam pokażę, jak na kodach można zmienić czas. Wchodzimy w tak zwany Marvin Mode. Ja na kodach sobie zmienię czas, bo ja mu zrobiłem, żeby on tańczył w dzień, a w nocy, żeby nie tańczył, tylko siedział przy ognisku. 22. I on sobie teraz siada przy ognisku. Czyli on będzie teraz, jak już mu daliśmy mleko, to w nocy będzie sobie siedział przy ognisku, a w dzień będzie sobie tańczył, bo jest zadowolony, że właśnie to mleko dostał od nas. No dobra. I teraz już można zaświecić światło. Tak jak przed chwilą. Co tam? I teraz chciałbym Wam pokazać, jak takiego moda zrobić. To jest taki krótki modzik, powiedzmy, w którym jest jedno zadanie i on rozszerza jakby główną fabułę. Przede wszystkim mogliście zauważyć, że on ma customową twarz, czyli ma tam trzecie oko. Co robimy, żeby zrobić taką twarz? Musimy wybrać jakąś już z istniejących twarzy, które znajdują się w tej ścieżce. W folderze gotikowym znajduje się folder, który jest podkreśnik Work, Data, Textures, NPCs Head i tam są tekstury w formacie TGA, które możemy sobie otworzyć chociażby GIMP-em i sobie zedytować. Tworzymy sobie nową twarz i zapisujemy jako kolejny numerek, czyli HumHead V163, bo ostatnia miała 162. Następnie sobie zamieniamy to na format text i dodajemy na końcu nazwy "-c" i później jak już mamy ten format text, jakby skompilowaną teksturę, to ją wklejamy do Work Data Textures Compiled. I od teraz możemy w naszej grze korzystać możemy dawać ludziom teksturę twarzy o numerze 163 i to będzie ten Shinhan. Jak zamienić teksturę z TGA na tekst? No, możemy do tego na przykład użyć takiego programu jak Goman, który on potrafi między różnymi formatami konwertować pliki tekstury. No i w tym przypadku jego użyłem do zamiany z TGA na tekst. Dobra, teraz piszemy skrypty. Gdzie będziemy pisać skrypty? Wszystkie skrypty będą, przynajmniej które dzisiaj Wam pokażę, będą w Work Data Scripts /content i teraz ścieżki, które będę pokazywał w dalszej części, będą relatywne do tej, tak? Czyli jak pokażę jakąś ścieżkę, no to już zakładam, że już jesteśmy w tym folderze content i po prostu wchodzimy głębiej. Przede wszystkim tworzymy sobie nową stałą, bo po prostu taka jest konwencja. Moglibyśmy jej nie tworzyć, moglibyśmy ją tworzyć w innym pliku, ale tworzymy ją, tą stałą tworzymy w tym oto pliku i stała ma 163, ponieważ w nazwie tej tekstury było 163. Następnie tworzymy znowu według konwencji drugą stałą typu string, którą nazywamy mleko dla Aragorna. Te stałe jest taka konwencja, że zaczynamy topic, podkreśnik i po prostu jakaś nazwa naszej zmiennej i wklejamy je do tego pliku, który widać na ekranie. I teraz mamy naszego Aragorna. Tu już jest jego kod. Aragorn to jest instancją jakiegoś NPC default. Generalnie konwencja jest taka, że znowu piszemy 3-literowy skrót gildii, do jakiej on należy. PAL to jest paladyn. 1337 to jest po prostu numer unikalny. To może być dowolny, ale unikalny numer. Znaczy tutaj nie musiałby być, to jest taka konwencja, ale może być. No i jest jeszcze nazwa NPC. Później jest name, czyli nazwa wyświetlana. Guild to jest, która gildia? Paladyn, łowca smoków, strażnik i tak dalej. ID to jest unikalny ID. Voice to jest po prostu głos, jeden z wielu, bo czasami niektóre postacie wypowiadają te same kwestie dialogowe, na przykład, nie wiem, schowaj broń, no schowaj, nie? I możemy sobie wybrać, którym głosem ta postać będzie to mówiła. Następnie mamy flagi, które decydują, czy postać będzie nieśmiertelna, czy przeźroczysta, a może nieśmiertelna i przeźroczysta. 0 oznacza, że będzie po prostu śmiertelna i nieprzejrzysta. Mamy typ NPC, mamy NPC główny, mamy NPC typu przyjaciół, którzy nas chyba nawet nie atakują, jak ich zaatakujemy. To jest na przykład Diego, Milton. Postacie główne są to po prostu zwykłe postacie. Później wywołujemy taką funkcję set attributes to chapter, żeby po prostu ustawić, w tej funkcji ustawiane są atrybuty, to nie jest funkcja wbudowana, ona jest gdzieś tam w innych skryptach, są ustawiane atrybuty siła, zręczność, mana, życie i tak dalej, tego NPC. I tutaj ustawiamy od 1 do 6 poziom, czym wyższy, tym ta postać będzie silniejsza. Następnie mamy taktykę walki, domyślnie ja dałem tutaj master, no bo chcemy, żeby Aragorn był mistrzem. No mamy jeszcze do wyboru strong, normal, albo żeby był na przykład tchórzem. Tchórz to jest w ogóle taka osoba, która w ogóle bije nas bardzo rzadko, jak z nią walczymy i w ogóle uderzenia zadaje tylko w biegu. Więc bardzo łatwo takiego tchórza pokonać.
Następnie mówimy, że ma założyć dwuręczny miecz Paladyna i w inwentory, czyli w jego tym plecaku, mają powstać create ambient inf, to znaczy, że mają zostać dodane takie przedmioty jak na przykład taka rybka, złoto, generalnie tego typu rzeczy, że jak go pobijemy, no to żeby coś tam po prostu znaleźć, nie? Żeby to nie był pusty, żeby nie było tak, że on nic nie ma. Następnie ustawiamy, jak on ma wyglądać płeć, model twarzy, tekstura twarzy, później tam mamy też model ciała, no i zbroję, jaką ma mieć. Ma mieć zbroję Paladyna. Następnie, jak ma być gruby, 0 znaczy, że ma być super wychudzony, znaczy taki normalny. I następnie ustawiamy, jakim ma chodzić typem. Jak ma chodzić? Czy militia to jest tak jak po prostu żołnierz? Mamy też tyrant, zmęczony, jak już powiedzmy po jakimś questie gdzieś tam coś się stanie, możemy mu zmienić styl chodzenia na zmęczony. Możemy jak mag, może chodzić arogancko albo zrelaksowanie i tak dalej. Następnie dajemy mu talenty, czyli tego nie musielibyśmy dawać, ale po prostu tak się przyjęło, że wszystkim NPC-om dajemy talenty, czyli na przykład, nie wiem, kowalstwo, akrobatykę i po prostu wszystkie talenty im dajemy, żeby mieli 6. krąg magii. Następnie dajemy mu fight skills, bo wiemy, że w Gothicu są procentowo wyrażone te skille. Od tam 0 do 70 jemu daje 80, czyli niemożliwy fight skill do uzyskania. To jest szansa trochę na krytyka, na krytyczny cios. No i ustawiamy mu tak zwaną dzienną rutynę, czyli to jest referencja do funkcji, która będzie definiowała jego rutynę, czyli co on ma robić w ciągu dnia. Że on tam na początku se stał z założonymi rękami przy ognisku, to jest właśnie zapisane w tej rutynie. W tym samym pliku piszemy te rutyny. Pierwsza funkcja, rutyna, mówimy, że od 10 do 22 ma w danym miejscu ma stać z założonymi rękami i od 22 do 10 w tym samym miejscu ma stać z założonymi rękami. Po co tak? W sensie nie moglibyśmy napisać, że nie wiem, od północy do 23:59 czy tam 24. No nie, żeby robić, że on musi to robić przez cały dzień, znaczy, żeby on to robił przez cały dzień, to musimy mieć przynajmniej 2 linijki. Tak? Że on to robi właśnie na przykład tak jak tu, 10, 22, 22, 10. Chodzi o to, że czasy muszą się po prostu zgadzać. Oczywiście moglibyśmy tą rutynę zrobić trochę bardziej skomplikowaną, że nie wiem, on wieczorem sobie spał, później, nie wiem, wstaje na kolację, jeszcze sobie coś zjada, później znowu idzie spać, później rano się myje i tak dalej. Ważne jest po prostu, żeby tutaj te godziny się zgadzały. Okay? No i tworzymy nową rutynę jeszcze Milki i to jest rutyna, którą mu zamienimy tą jego rutynę, jak mu damy mleko. I widzimy, że w tej rutynie jest tak, że on od 7 do 21 w jakimś tam punkcie będzie się tańczył, a później od 21 do 7 będzie siedział przy ognisku w innym punkcie. No dobra, to jest postać stworzona i teraz musimy jeszcze dać do niej dialogi. Pierwszy dialog to jest taka opcja dialogowa koniec, którą też musimy dodać. Dialogi są instancjami klasy C-info i mówimy, dla jakiego NPC ma być to dialog. To jest nasz NPC, czyli Aragorn. Numer na liście dialogowej to jest w którym miejscu ma się wyświetlać na liście dialogowej. Czyli generalnie czym niższy numer, tym się wyżej wyświetla w okienku wyboru dialogu. Koniec zawsze się wyświetla na końcu, więc dajemy mu jakiś bardzo duży numer. Następnie jest condition, czyli kiedy ma ta opcja dialogowa się pokazywać. Return true tutaj mamy, czyli zawsze. W tym przypadku zawsze będzie się pokazywać. Information, czyli co ma się wykonać, kiedy funkcja, która się wykona, jak wybierzemy daną opcję dialogową i ona jest na dole. Stop proces info, po prostu kończymy rozmawiać. Później mamy permanent true. To jest po to, żeby ten koniec był zawsze, czyli jakby było permanent false, to gdybyśmy raz wybrali opcję koniec, to później już byśmy nie mogli tej opcji drugiej, bo już by jej nie było, bo już byśmy tej opcji drugi raz nie mogli wybrać. No bo większość kwestii dialogowych chcemy rozmawiać tylko raz z NPC-em o niektórych rzeczach, więc wtedy dajemy permanent na false. Description to jest po prostu jakaś stała, w której jest zapisany koniec. Kolejny dialog to jest dialog. Identyfikatory dialogów są dowolne. Ja sobie dałem come here boy. To jest po prostu ten dialog, że on do nas zagaduje. NPC do nas zagaduje. Aragorn mówił, hej ty synek, chodź tu. No i to jest właśnie tutaj zapisane. Mamy numer dialogu, mamy condition. Condition znowu jest zawsze true, czyli zawsze będzie to mówił do nas. Info, no co się stanie i permanent false, czyli jak on już do nas raz powie, hej synek, chodź tu i później z nim już przestaniemy gadać, to on później już drugi raz do nas tego nie powie. Important true to jest flaga, która nam mówi, jakby było na false, to że my zagadujemy do NPC, jak jest important true, że on zagaduje do nas, nie? Ja do niego nie zagadałem, ja po prostu tam podbiegłem, on mnie zobaczył, on zagadał do mnie. No i zobaczmy, co się stanie, jak tą funkcję, jak wybiorę tą opcję dialogową. I output służy do wyświetlania nam opcji dialogowych.
Tu mamy nazwę pliku WAV, jest taka konwencja, żeby pisać nazwę dialogu, później identyfikator 01, jeżeli to mówi NPC, 15, jeżeli to mówimy my i drugie liczby 00 to jest identyfikator. Kolejny dialog byłby 01, 02, 03 i tak dalej. I na samym końcu, co jest bardzo ciekawe, jak ktoś programuje, to są komentarze, nie? Komentarze w programowaniu są po to, że się opisuje kod i to nie ma żadnego wpływu na działanie później, nie? Otóż tutaj zrobili tak twórcy, że to ma wpływ. I w komentarzach piszemy po prostu kwestie, które są widoczne na ekranie, czyli to synek zostaje później zapisane i wyświetlane na ekranie. Następnie mamy wykonanie funkcji go to npes, self to jest Aragorn, other to jesteśmy my, czyli jak jesteśmy daleko od niego, to do nas po prostu jeszcze podbiega dodatkowo. Później mamy info clear choices, to jest po to, że koniec domyślnie nam się zawsze wyświetlała ta opcja dialogowa koniec, ale nie chcemy, żeby teraz nam się wyświetlała, bo nie chcemy przerwać rozmowy w trakcie. I dodajemy opcję dialogową dynamicznie. Opcja dialogowa będzie czego chcesz i tam będzie identyfikator. Kolejnym argumentem jest identyfikator funkcji dialogowej kolejnej. Ta kolejna funkcja to jest po prostu, w tej funkcji on się nas pyta, ja się pytam, czego chcesz, on mówi o tym dowódcy, że mu tam kazał i tak dalej. I za pomocą funkcji log create topic tworzy się nowa misja. Tu podajemy nazwę misji, tu ja mam w stałej, ale moglibyśmy tutaj dać po prostu literal stringa. Log mission, że to ma się stworzyć misja, a nie coś innego. I później dodajemy nowy wpis do dziennika. Do tej misji tutaj jeszcze dajemy, że ta misja ma status mieć running, czyli że ona jest po prostu aktywna w tej chwili, że możemy ją wykonywać. No i log entry, czyli wpis do dziennika, że pod tą misją, że Aragorn potrzebuje mleka. Ja tego nie pokazałem w wideo, ale to wygląda tak, że mamy misję mleko dla Aragorna w bieżących misjach po tej rozmowie, a później jak sobie wejdziemy, to mamy wpis do dziennika, że Aragorn potrzebuje mleka. Mamy następną kwestię dialogową, waiting for milk, czyli to jest kwestia, gdzie koleś czeka na mleko, jak do niego zagadujemy, no to on odpowiada mleko, albo tą drugą kwestię, ile by dał za to mleko. I tu widzimy, różnica jest taka, że important jest true, czyli ta kwestia, on chce do nas zagadać i permanent jest na true, czyli on chce do nas zagadać zawsze i nawet jak ten dialog skończymy, no to on teoretycznie znowu będzie chciał do nas zagadać. Ale czemu tak nie jest? Ponieważ tutaj mamy już warunek. W funkcji condition mamy warunek, który musi być spełniony, żeby on do nas zagadał. Przede wszystkim ten warunek pierwszy to jest, że musimy już odbyć z nim dialog ten pierwszy, czyli on musiał nam powiedzieć hej ty synek i nie mogliśmy z nim odbyć do tej pory dialogu następnego, czyli że dostał mleko on. Oraz dodatkowo Aragorn musi być w stanie ZS talk, bo to działa generalnie tak, że jak my do NPC podchodzimy i tam klikamy control, no to my obydwoje i nasza postać i NPC przechodzą w stan talk. I on dopiero teraz, jak jest w stanie talk, to dopiero teraz do nas będzie mógł zagadać. On do nas sam chce zagadać, bo jest important równe true, no nie? Dlatego to nie jest tak, że my wybieramy coś z listy dialogowej, tylko NPC do nas sam zagaduje. Następnie mamy losowo, on do nas mówi jedną z dwóch kwestii dialogowych. Funkcja help random po prostu losuje od 0 do 1. I jeżeli nie mamy mleka, no to kończymy jakby rozmowę. I teraz tak, jak już mamy mleko, to jest ostatni dialog z tych dialogów. Mamy mleko wygląda tak, że mówimy mam mleko. Condition jest taki, że musiał do nas wcześniej powiedzieć, że hej ty synek, chodź tu i nasza liczba mlek w ekwipunku musi być większa niż 1. I wtedy zwracamy true. By the way, tu jest true wielkimi literami, wcześniej było małymi. W Dedalusie nie robi znaczenia, czy piszemy wielkimi, czy małymi. Możemy też mieszać, możemy raz napisać tak, raz napisać tak. I tak wygląda funkcja, która się wykona, kiedy powiemy mu, że mamy mleko. Mamy mleko, on mówi o innosie, dajemy mu to mleko, tam jest to give it items. Później dajemy naszemu graczu 500 expa. Następnie wykonujemy animację tego gościa search, czyli on się tak patrzy na boki, czy nikt mu czasem tego mleka nie zabrał i używa itemu mleko, czyli po prostu go pije. Następnie mówi, że tego było mu trzeba i tak dalej. Tworzymy mu później w inwentory 50 golda i dajemy nam. Później tworzymy mu zbroję paladyna lekką, dajemy nam i zakładamy tą zbroję paladyna. Czyli gdybyśmy go wcześniej powiedzmy zabili albo pobili, to on nie miałby tego 50 golda i tej zbroi powiedzmy tam na sobie. No i dajemy informację, log do dziennika, że daliśmy mleko Aragornowi, zmieniamy status misji na sukces, mógłby być też fail
Gdybyśmy na przykład w ciągu, 2 dni by nam się nie udało, to mogłoby się to zmienić na fail na przykład. I zaczynamy mu inną rutynę, Milky. To jest ta rutyna, gdzie on tam tańczy. Rutyna się nazywała RTN, Milky i coś tam jeszcze dalej, chyba 1, 3 czy 7. No w każdym razie my tylko ten środek rutyny jako napis przekazujemy. I on zacznie tańczyć, a w nocy będzie sobie po prostu siedział przy ognisku. I to wygląda teraz tak, że mamy w zakończonych misjach to mleko dla Aragorna i dałem Aragornowi mleko, jest wpis taki do dziennika. I ostatni kod w ogóle jaki trzeba dodać, to możemy tego NPC dodać na mapę kodami, pisać z konsoli insert i nazwę tego NPC w trybie takim deweloperskim, albo możemy dodać do funkcji startup world part farm 01, bo on jest na farmie, on jest w tym miejscu. Możemy go po prostu wykonać funkcję insert NPC, którego tam wstawi. No dobra, jak teraz odpalić naszego moda? Już napisaliśmy te skrypty i tak dalej, zrobiliśmy teksturę, jak teraz uruchomić moda naszego, bo to jest najważniejsze, nie? Musimy stworzyć takie pliki OU, w których są informacje wyciągnięte z tych komentarzy o kwestiach, które się będą wyświetlały. Musimy skompilować skrypty i wygenerować pliki dat, ponieważ język Daedalus jest językiem kompilowanym do kodu bajtowego, który następnie jest wykonywany przez maszynę wirtualną, która jest wbudowana w grę Gothic. By the way, o kompilatorze mówiłem na IT Academic Day w zeszłym roku. Teraz tak, jak tworzymy pliki OU, możemy to robić spacerem, ale to jest bardzo wolne, więc możemy skorzystać sobie z programu Redefix, gdzie po prostu w settingsach wybieramy ścieżkę do naszego Gothica, klikamy Update albo Create New, to działa ułamek sekundy i w zasadzie nasze pliki OU są gotowe. Następnie chcemy skompilować nasze skrypty. Jak to zrobić? Możemy to zrobić na kilka sposobów, albo odpalić Gothica z konsoli z flagą jak to się czyta? Repars, chyba tak. I następnie z flagą zlog po dwukropku dajemy poziom wykrywania, poziom wyświetlanych komunikatów od 1 do 10, bo generalnie jak będziemy mieli jakieś błędy w skryptach, no to chcemy, żeby nam się te błędy gdzieś tam wyświetliły i one nam się będą wyświetlały w takim oddzielnym okienku, otworzy się tam pod spodem nam taki program ZSpy, tam się będą wyświetlały nasze logi. Oprócz tego logi będą też zapisywane w pliku z logami w folderze gotikowym. Tam na końcu trzeba dać jeszcze 5,s. Nie wiem dlaczego jest to %s, ale musi być, żeby działało. Alternatywnie możemy odpalić przez Gothic Startera i zaznaczyć flagę reparsuj skrypty, wiadomości ZSpy na 5. Efekt będzie dokładnie taki sam. I teraz tak. W tym przypadku uruchomimy grę po prostu, zostanie to wszystko skompilowane, no i możemy grać w naszego moda. Ale my chcemy jeszcze zbudować sobie paczkę z modem, żebyśmy mogli wysłać znajomemu i żeby on tego moda też mógł pograć. Do tego jest program Gothic VDFS, który znajduje się w folderze z Gothiciem i on służy nam do budowania paczki z modem. Możemy dodać tam wszystkie tekstury, wszystkie mapy i tak dalej, których używamy w naszym modzie. Jeżeli już tworzymy tą paczkę z modem, ja zrobiłem wersję minimalistyczną, dodaję do naszego moda tylko pliki dźwiękowe, kwestie dialogowe, które nagrałem, Gothic Dat, czyli skompilowane skrypty, teksturę skompilowaną oraz plik ou.bin, w którym są informacje o tych tekstach, które będą się wyświetlać na ekranie, o tych dialogach. I ten program nam wygeneruje plik .mod i teraz tego moda musimy jeszcze jakoś dodać, żebyśmy mogli w niego grać. Jak go dodać? Kopiujemy moda do tej ścieżki, która jest widoczna na ekranie, ten plik .mod. Następnie tworzymy jeszcze do tego moda ini file i wklejamy go pod tą ścieżkę. Ten ini file możemy sobie stworzyć w bardzo prosty sposób. W folderze tam gotikowym, Gothic 2 System są już pliki ini, Gothic Game ini. Możemy go przekopiować i po prostu zmienić jedną tam ścieżkę. I odpalamy Gothic Startera. Ten plik ini wygląda tak, że tak naprawdę co nas interesuje, to tutaj VDF musi być równe nazwie naszego pliku z modem. Jak dodamy w ten sposób naszego moda, będziemy mogli go odpalać przez chociażby Gothic Startera. I jeszcze chciałem powiedzieć kilka rzeczy dodatkowo. Tych dialogów, tak jak ja napisałem, nie musimy pisać sami, po prostu ręcznie. Mamy różne narzędzia, które nam to ułatwiają. Mamy na przykład Easy Dialog Maker, który nam pozwala dodawać opcje dialogowe, jakieś tam warunki i tak dalej, czyli możemy generować kod Daedalusowy w ogóle nie pisząc go, tylko po prostu przeklikując się przez ten program. Możemy na przykład zrobić, że w pewnym momencie rozmowy z NPC idzie za nami, albo używa jakiś przedmiot, albo gdzieś nas prowadzi do jakiegoś punktu i tak dalej, więc polecam. Oprócz tego programu są też różne inne programy, na przykład do tworzenia NPC-ów, do tworzenia zbroi i tak dalej. Jest tego naprawdę dużo. My planujemy w 2020 roku, jak wydamy Dzieje Koniec, jeszcze wydać kilka narzędzi moderskich, które mam nadzieję, że zrewolucjonizują tą trochę scenę moderską, gotikową w Polsce. Przede wszystkim mamy Gothic Mod Composer, które polega na tym, to narzędzie, że budowanie paczki z modem odbywa się po prostu jednym przyciskiem, że nie musimy tam wybierać żadnych ścieżek.
Klikamy build i buduje się nasza paczka z modem i dzieje się to bardzo szybko, dużo szybciej niż Gothic VDFS-em. Dedalus Compiler, czyli projekt, o którym mówiłem w zeszłym roku, czyli po prostu lepszy kompilator języka skryptowego Dedalus. Będziemy chcieli, znaczy już rozszerzyliśmy składnię języka Dedalus, chociażby dodając pętle while. Już w naszym kompilatorze są. Jeszcze teraz pracujemy nad lepszym wyświetlaniem błędów semantycznych oraz żeby to działało jak najszybciej, czyli nad optymalizacjami. Aczkolwiek ten projekt Dedalus Compiler jest projektem open source, można go zobaczyć na GitHubie. Mamy jeszcze projekt Gothic World Editor, czyli edytor świata zastępujący Spacera. On jest napisany w C# na Unity. I mamy Translation Tool dla tłumaczy, ponieważ nasz mod nie będzie wydawany jedynie w języku polskim, ale w wielu językach, więc musimy mieć jakieś fajne narzędzie, w którym tłumacze będą mogli na przykład zobaczyć nie tylko jaką kwestię dialogową chcą przetłumaczyć, ale jeszcze do jakiego NPC-ta ona jest, w jakim pliku ona jest, czy ona dotyczy jakiejś misji itd., itd. No i mamy customową MediaWiki, czyli taką Wikipedię z postaciami, na której po prostu dzięki temu, że mamy tą MediaWiki, opisujemy jakby postacie i questy i tak dalej, to nasz dział scenariuszowy się po prostu nie pogubi, bo bez tego by było bardzo ciężko. Nie? Dodając nowe wątki fabularne i tak dalej, wszystko fajnie jest wprowadzane do naszej Wikipedii, a co więcej, jak już później mamy tam postacie wprowadzone do Wikipedii, dialogi też tam wprowadzamy i tak dalej, to możemy sobie automatycznie wygenerować skrypty w Dedalusie. Oczywiście nam to tak mniej lub bardziej działa, więc później i tak trzeba to ręcznie niektóre kawałki modyfikować. No ale chciałbym jeszcze dojść do tego, że poszukujemy programistów i nie tylko programistów, generalnie poszukujemy ludzi. Jeżeli jesteście, nie wiem, montażystą wideo, grafikiem 2D, grafikiem 3D lub programistą C# albo jeszcze jak Unity, to w ogóle fajnie. Ewentualnie jeżeli robicie w JavaScriptie albo w PHP, to możecie pracować nad MediaWiki. Nic nie płacimy. W naszym projekcie pracuje kilkadziesiąt osób, tak jak ja, i robimy to po pracy, dla fanu i nie dostajemy za to żadnego wynagrodzenia. No i dziękuję. I czy są jeszcze jakieś pytania? Chyba przekroczyłem już czas, więc pewnie nie ma czasu za bardzo. A nawet nie, bo zacząłem trochę później. Ale dobra. Jeżeli jest jeszcze jakieś pytanie, to na jedno może odpowiem. Czy mod będzie miał wsparcie DirectX 11? Bardzo dobre pytanie. Tak. Każdy build, bo my sobie na bieżąco budujemy JCoreINIS i testujemy. Jeżeli coś by było nie tak, to od razu to wyłapiemy. Nie? Więc JCoreINIS tak będą miały wsparcie dla DirectX 11. Zresztą wszystkie materiały promocyjne, filmowe, które pokazujemy na naszym kanale na YouTubie, pokazujemy w DirectX 11. Dobra, no to dziękuję bardzo.